Ja mam na przykład takie zdjęcie, jest komunia, cały ten rząd stoi, prawda? Tutaj chłopcy, tu dziewczynki w tych garniturkach. I w pewnym momencie, już po zakończeniu, jak to zdjęcie zrobiono, to leci Piotrek do mnie taki cały otwarty. Dosłownie jak ptak tak frunie z rękoma i tak naiwnie do tej mamy. Każdy się jakoś trzyma, prawda? I liczy z sytuacją, a chłopak nie będzie się wynurzał ze swoimi uczuciami. A on cały taki otwarty. Stryknęłam go i mam takie zdjęcie. Szymon bardziej się na przykład bawił lalkami Agaty na przykład, czy jakieś pierścionki, czy jakieś koraliki i tak dalej, ale to było takie naturalne chyba u dzieci, tak? To przynajmniej ja to tak postrzegałam, to jest naturalne, chociaż takie to było nie dziwne, ale takie inne, tak? Inne. To chyba też są próby niesamowite dla dziecka wysyłać na badanie psychologiczne czy do Instytutu Psychoneurologicznego na badania hormonalne, prawda? Akceptował dla spokoju, dla tego, że ja uważałam, że sprawdźmy to. Może to są jakieś twoje niepowodzenia z dziewczynkami czy coś takiego, prawda? Ale to były takie czasy, nie byliśmy z tym oswojeni jeszcze wszyscy, ani oczytani. Jeszcze homoseksualizm wtedy widniał w podręcznikach jako pewne zboczenie, gdy od 1992 rok już wiemy, że jest skreślony z listy chorób. Mnie mama przestrzegała raczej przed różnymi dewiantami, mordercami, ewentualnie zboczeńcami. Natomiast nigdy nie było mowy o jakimś homoseksualizmie. W ogóle się nie mówiło o seksie, a co dopiero o homoseksualizmie. To osobiste bardzo spotkanie z homoseksualizmem, kiedy osoba de facto najbliższa na pewnym etapie życia, a krew z krwi, kość z kości, twój brat okazuje się gejem. Ona miała wtedy 25 lat i jeszcze z żadnym chłopakiem się nie spotykała, więc zaczęłam się zastanawiać, dlaczego. Może zaczęłam ją obwiniać o to, że może ma jakiś charakter niedobry, albo że mimo wszystko powinna się postarać o tego chłopaka. Zastanawiałem, co jest z nią nie tak. To znaczy, znałem w sumie chyba jednego jej chłopaka jakiegoś tam, ponieważ zresztą jakiś był taki przelotny związek we Wrocławiu, ponieważ ja mieszkam we Wrocławiu, no więc znałem tego chłopaka, no więc cieszyłem się, że jest jakiś chłopak, ale no też to nie wyszło za bardzo i jeśli miałbym powiedzieć, no to ja się martwiłem o siostrę, znaczy po prostu myślałem, że ona jakby jest jakaś wyjątkowo nieszczęśliwą osobą, że nie umie nawiązywać kontaktów takich bliskich, że może się czegoś lęka, boi. No oczywiście tutaj człowiek sobie dorabia całą jakąś taką teorię związaną z rodziną, z wychowaniem, ze wszystkim. Kręcili się oczywiście jacyś chłopcy, ale to nigdy nie było nic takiego na stałe i ona nawet zadawała mi też takie pytania, który jest lepszy, więc do mnie w ogóle nie docierały takie informacje, że ona może być lesbijka, skoro się interesuje jakimiś tam chłopakami. Siostra miała różne myśli, po prostu sama podejrzewam, do końca nie wiedziała, jak to wygląda z jej orientacją i właściwie kogo ona lubi, a kogo nie lubi. Podejrzewam, że też te czarne lata były związane z wszystkimi różnymi przejściami rodzinnymi, pogorszyły się relacje z mamą. Testowała mnie na temat homoseksualności, co ja na ten temat sądzę, jak ja to widzę.
I oczywiście musiałam coś tam klepać nie tak. Musiałam się popisywać jakimiś mądrościami głupimi, że no nie zdecydowała się powiedzieć. Córka przyjeżdżała na święta nie wiem jak powiedzieć, ze swoją dziewczyną. Spędzały razem święta, przyjeżdżały do mojej siostry na święta. No, mieszkały razem od kilku lat. To było tak, można było się czegoś domyślić. On nam, mi i mojej dziewczynie pomagał się przeprowadzać 2 razy. Montował, składał z nami duże łóżko w sypialni, więc mi się właściwie trochę wydawało, że on o tym wie, tylko po prostu o tym nie rozmawiamy. To nawet nie chodzi o to, że ja nie dopuszczałem do siebie myśli, że to może córka nie jest w związku, może są koleżankami, razem studiują, razem mieszkają. To się przecież też często zdarza. Ale nie byłem pewien i też jakoś nie chciałem pytać. Liczyłem na to, że to córka właśnie wyjdzie z tym tematem. Nie było w moim życiu jakby żadnego przypadku homoseksualnego, tak? Oczywiście wiedziałem o czymś takim, że coś takiego istnieje, ale nie miałem namacalnego żadnego wujka, cioci homoseksualnej, czy gdzieś kogoś znajomego nawet w środowisku swoim, wtedy jeszcze. W związku z tym ja tak naprawdę do końca nie wiedziałem, co się dzieje ze mną jakby w mojej głowie, w moim życiu. Wydawało mi się, że normą jest, że ja kiedyś spotkam tę królewnę po prostu i to będzie oczywiste, wtedy będę wiedział, tak? Osoby z takiego najbliższego kręgu brata zgłaszały się też właśnie do mnie, dzwoniły. Ja też z nimi się dosyć tak mocno kolegowałam i rozmawialiśmy, to głównie były jednak dziewczyny, że no słuchaj, no on chyba jest jednak homoseksualistą, no dlaczego on tego nie powie, no bo że on się tak męczy, no po prostu ja już nie wiem, no tak z nim rozmawiam, podchodzę go w tej nazad, a on nic. Ja sobie to tłumaczyłem, że no co mam im mówić, no co? Że, nie wiem, kręci mnie seks po prostu z facetami, jakby nie ma chyba sensu. Niepotrzebna im jest taka informacja, chyba. Pomyślałem sobie, no, że skoro się trzeba umawiać na randki z dziewczynami, no to się będę umawiał na randki z dziewczynami. Skoro tam trzeba się całować z dziewczynami, to będę się całował z dziewczynami. Ale tak nie do końca wiedziałem, o co właściwie, jak duży fan w tym wszystkim jest. Ja nie miałam za bardzo możliwości domyślania się. Ja byłam w bardzo trudnej sytuacji w tamtym czasie. Umierał mój mąż i to ja byłam właściwie prawie że jedynym żywicielem 4-osobowej rodziny. Kiedyś Leszek chciał mi coś powiedzieć. Zapytał mnie, czy mogłabym mu znaleźć psychologa. Na co ja po prostu tak mnie denerwowało, że jeszcze jeden problem do rozwiązania. Mówię, no po co ci, synku, psycholog? Powiedz mi, o co chodzi. Ja też umiem twoje problemy rozwiązywać. Kiedy on już miał 24 lata, przy okazji szukania jakiejś kasety z jego koncertu, z jego śpiewania, przy okazji szukania tej kasety natknęłam się na filmy, na kasety, 2 bodajże, z filmami pornograficznymi, męsko-męskimi, tak? No i to już tak mnie trząknęło, że tak powiem. I się poczułam słabo, bo to było przy mojej przyjaciółce ówczesnej. Poczułam takie lekkie zdenerwowanie albo nawet coś więcej. Tym bardziej, że ona od razu podchwyciła ten temat. Właśnie ponieważ ona to podchwyciła, to mnie się zrobiło trochę głupio, w ogóle źle się strasznie poczułam. I potem dosyć chyba szybko, ja to nazywam, poprosiłam swojego syna do okrągłego stołu. Mówię, tu siad płaski, musimy porozmawiać. I proste pytanie, Szymon, czy jesteś gejem? Bo znalazłam
u ciebie przez przypadek kasety takie gejowskie. I on właściwie tak się 2 sekundy może, czy 3 sekundy zastanowił i powiedział: mamo, nie wiem. Ja mówię: a kiedy się dowiesz? Nie wiem. Po prostu się mnie zapytała o to, czy ja jestem gejem, w twarz. I to był dla mnie jednak szok na tyle duży, że ja jej nie powiedziałem ani, że jestem, ani, że nie. I powiedziałem jej tylko, że jak kogoś pokocham, to na pewno do niej przyjdę z tą osobą i niezależnie od tego, kto to będzie. Wtedy to myślę, że tak, że sobie pomyślałam, że to niestety idzie w tą stronę. Mówię niestety, dlatego że to jakby od razu pomyślałam o tym, że tak, no nie będzie wnucząt, nie będzie takiej rodziny, powiedzmy, w tradycyjnym rozumieniu rodziny. O Jezu, no to już nazwiskobiorca już jest ostatni i koniec, że tak powiem, rodu, tak? Kiedy myśmy siedzieli z mężem przy poobiedniej herbacie i przyszedł pogadać. To nic dziwnego, bo zarówno jeden syn, jak i drugi często przychodzili do nas i przychodzą pogadać sobie. I nagle Leszek mówi, że on woli mężczyzn niż kobiety. Ja studiowałam pedagogikę w latach 70. W podręcznikach, głównie w podręcznikach do resocjalizacji można było przeczytać jako grupie szczególnego ryzyka. Więc ja wyposażona w taką wiedzę teoretyczną czysto, ponieważ wydawało mi się, że nie znam żadnej takiej osoby. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach także no, osoby homoseksualne nie bardzo mogły się ujawniać, więc to było w głębokiej tajemnicy. Wpadłam po prostu w histerię. No, wszystko co najgorsze mi się przypominało. No i rzeczywiście matka jakoś tak zareagowała dziwnie i taka trochę była, widziałem takie przerażenie, bo widziałem, że ona nie wiedziała, o co chodzi i jakby ta sprawa, widziałem, że ją trochę przerasta. Tata właśnie wyraził słowa wsparcia, ale też widziałem, że gdzieś tam pewnie też był zmieszany, chociaż później się tak zastanowił, przyszedł do mnie do pokoju i powiedział, że mnie bardzo kocha i że generalnie, że tam zawsze jest ze mną. Któregoś dnia, wracając późno z miasta, w autobusie, po jakimś 1 czy 2 piwach, rzeczywiście siostra powiedziała, jak to z nią jest. Ja właściwie wtedy nie zareagowałem na to, znaczy powiedziałem, nie, no spoko, jakby nie ma problemu. Ona powiedziała to, że czy ja nie miałbym, co ja bym powiedział, gdyby było tak, że ona jakby, no, chciałaby komuś o tym powiedzieć, no i że jej się wydaje, że jest lesbijką, że ona chyba woli kobiety, co ja na to. No ja muszę powiedzieć, że prawdę powiedziawszy miałem wiele dziewczyn i grono z tych dziewczyn miało przygodne jakieś takie sytuacje z kobietami. Albo one się tym chwaliły, żeby nie wzbudzić we mnie jakiś rodzaj jakiś bonusu, jakiejś w postaci jakiejś namiętności takiej, że no ciekawa dziewczyna, że jakaś inna. Więc jakby mówiłem sobie, no spoko, no jakby no moja siostra, dobra, no niech tak będzie, nie? Jakby ciekawe, no może jej przejdzie, może jej nie przejdzie, ale jakby nie traktowałem tego, że to jest jakby zdefiniowanie orientacji seksualnej. Ja ją bardzo chciałam przekonać i zapewnić o tym, że rodzina jest ważna, że najważniejsza w życiu jest rodzina,
taka stabilność, żeby mieć wsparcie na starość, a już najlepiej mieć dzieci, bo to jest takie dobro, że jeżeli się nie ma tych dzieci, to człowiek no, nie wie, co traci. No jak jej tak którejś niedzieli po obiedzie zaczęłam tak tłumaczyć, prawda, na ten temat i mówić, jak to wspaniała jest rodzina, no to ona się rozpłakała. Ja nie mogłam jej uspokoić. No. Płakała chyba z 1,5 godziny albo i 2 i ja sobie w kuchni robiłam wyrzuty, Boże, tym gderaniem to jej tylko przykrość sprawiam. Nie wiedziałam, o co jej chodzi w ogóle. Ja wiedziałem, więc jakby te wszystkie jakieś problemy i konflikty były dla mnie groteskowe, nie? Mówię sobie, Boże, ale masakra, nie? Ale no, jakby wpadało to w groteskę, no bo mówię, no dobra, no ale z drugiej strony sobie mówię, okej, no muszę tolerować tą sytuację, no siostra jest niegotowa, mama jest niegotowa, no koło myja, no, że to można byłoby niezłą komedię na ten temat napisać. Ale też no, rzeczywiście bardzo się obawiałem reakcji mojej mamy. Zaczęłam sama mieć wyrzuty sumienia, że głupia jestem, bo głupie matki tak trują bez sensu. Zaczęłam ją przepraszać, że już nie będę na ten temat mówić, no ale ona dalej płakała. No i dopiero przed wyjściem, jak już właściwie tematu nie było, jeszcze raz ją przeprosiłam, mówię, że nie będę już jej nigdy na ten temat truła, bo widocznie jej przykrość jakąś sprawiam. Już była w płaszczu, miała wychodzić do domu i mówi, bo mama, ty nic nie rozumiesz, bo ja jestem lesbijka. Aż mi się dzisiaj płakać chce, jak to wspominam. No i no co, nie dałam po sobie nic poznać. Przytuliłam ją, ukochałam, dałam jej do zrozumienia, że ją kocham i ma we mnie wsparcie, ale to były takie wielkie emocje, że ja już po tylu latach jeszcze dzisiaj płaczę. Byłam w pokoju, oglądałam film. W pewnym momencie sytuacja na filmie była dość dwuznaczna. Moja córka wykorzystała tą sytuację, by powiedzieć mi prosto z mostu, mamo, ja też jestem lesbijką. No, zaskoczona byłam bardzo. W zasadzie nie wiedziałam, czy to żart, czy mówi poważnie. Na razie nie wracałyśmy do tego, oglądałam dalej. Potem film się skończył i wróciłam do tematu. Słuchaj, ale jak to jesteś lesbijką? No tak, mamo, no jestem lesbijką. Aha, no dobrze. Jesteś jeszcze młoda, jeszcze przemyślasz sobie pewne sprawy, ale skoro taka jest twoja droga życiowa, to wydaje mi się, że no masz prawo tak czuć, jak czujesz i zobaczymy, co będzie dalej. Do tej sprawy nie wracałyśmy przez jakiś czas. Moja siostra była za granicą i później też pod wpływem tej rozmowy z mamą ja do niej zadzwoniłem i rozmawialiśmy długo przez tam Skype'a, czy nie pamiętam, telefon. I ja jej powiedziałem w efekcie jako pierwszej z mojej rodziny, tak, że mama się mnie o to zapytała, ja jej nie powiedziałem, a prawda jest taka, że ja jestem tym gejem. Myślałam, że jestem taka bardzo otwarta i akceptująca i tolerancja i jakby tego typu jakieś tam hasła, ale jak się dowiedziałam, że no i też byłam wtedy daleko, on mi mówił przez telefon o tym i ja tak jak byłam daleko, to wszystko spoko, ale jak wróciłam, to się okazało, że jakoś powiedzieć homoseksualista, jak coś tutaj stawało w gardle i było trudno. Nie widziałem tej reakcji, ale słyszałem ciszę w telefonie, która dla mnie była długa, pewnie nie była, ale dla mnie jednak trwała. Trochę czasu upłynęło i mieliśmy taką właśnie rozmowę po jakiejś imprezie i on tak wszystko wyrzucił, że nawet ty po prostu, moja siostra, tak zareagowałeś, że miałam poczucie, że po prostu, że ty tego nie chcesz, że ty tego nie akceptujesz. I powiedział mi dlaczego, ja tak poczułam, tak mnie to uderzyło, mówię, Boże, no rzeczywiście mogło to tak wszystko brzmieć, że ja też rzeczywiście musiałam sobie znaleźć tą akceptację, jakby to, nie wiem, to...
Jakby, nawet nie wiem, czy akceptacja, czy po prostu to, że tak jest. Ta cisza, pamiętam, że wybrzmiała jakoś bardzo mi w głowie, tym bardziej, że później ją usłyszałem jeszcze raz, jak w końcu się jakby po rozmowie z mamą. Tuż przed świętami miałam taki prezent, że mi powiedział: a mamo, wprowadza się do mnie mój chłopak. No sorry, ja to wszystko brałam troszeczkę żartobliwie. Mówię, chłopak czy dziewczyna? No ale tak było, tak, że wprowadził się no, tuż przed świętami dosłownie. I to było naprawdę dla mnie takim, Jezu, tak, dzisiaj bym powiedziała ciosem, tak, bo po prostu to się teraz już okazało kawa na ławę, tak? Ja chciałam jakby tego, ale może nie chciałam tego. Dowiedziałem się od matki mojej córki. Zadzwoniła do mnie, poprosiła o spotkanie, spotkaliśmy się na kawie. No i powiedziała mi, że rozmawiała właśnie z córką, że córka powiedziała jej, że jest w związku właśnie lesbijskim. Rozmawialiśmy z godzinkę może na ten temat. Też była to raczej spokojna rozmowa. Myślę, że ona bardziej się chyba obawiała mojej reakcji, że ona będzie jakaś taka negatywna, czy będę może, nie wiem, zły, przerażony. Nie wiem, dlaczego tak późno tata się dowiedział. To chyba wynikało po prostu z tego, że my oboje jesteśmy tutaj zamknięci i rzadko rozmawiamy o takich sprawach emocjonalnych, bardziej o takich bieżących. Gdzieś usłyszałam w pewnym momencie, że tata mógłby mieć jakiś problem z tym, że mam dziewczynę i trochę chyba mi to zostało i się zablokowałam. Właśnie nie pamiętam zupełnie, kto powiedział, że tata może mieć jakiś problem. Tata bardzo długo, pracował w każdym razie, był menadżerem klubu gejowskiego i od kogoś wtedy z jego otoczenia mogłam coś takiego usłyszeć, ale nie pamiętam zupełnie. Pojechałem do córki do domu. Powiedziałem, że dowiedziałem się wszystkiego, że może na mnie liczyć, że dla mnie to nie jest żaden problem, że nie muszą się niczego obawiać, że jeżeli będą miały jakieś kłopoty związane z tym, to mogą zawsze przyjść, nie wiem, poprosić o radę, czy o jakąś przysługę, czy o pomoc. Po 2 miesiącach mój mąż zmarł i bardzo gwałtownie się pogarszał jego stan zdrowia. Moi synowie mówią, że ja wtedy wyparłam to. Nie, ja nie wyparłam, ja po prostu miałam ważniejszą rzecz niż rozpatrywanie takich kwestii moralnych. Po śmierci taty do mamy jakby po raz drugi dotarło to, że jej syn jest gejem, że są w związku z tym marne szanse na posiadanie wnuka z jego strony. Więc no, były to ciężkie momenty. No. Byłem, nie wiem, właśnie u mojego ówczesnego chłopaka, tam nocowałem, tak? I ona się pyta, gdzie jesteś tam, kiedy wrócisz do domu? A ja mówię, że nie wrócę do domu. A ona mówi, ale dlaczego? Ja mówię, gdzie nocujesz? A mówię, zgadnij. No już tak prowokacyjnie, bo wiedziałem, że ona jakby się domyśla. A ona mówi, nie wiem o co chodzi. A ja mówię, no u mojego chłopaka. Ona mówi, ja jednak, tak? A ja mówię, co jednak? I mam tak, że jak nie chce mi się rozmawiać, to mówię, mamo, błagam cię, nie chce mi się rozmawiać. Wtedy dzwonię do mojego brata i mówię, żeby jakoś tam opanował tę sytuację. Wydzwaniali właśnie wieczorami, jedno i drugie zapłakane. Ona mówiąc, że czym sobie zasłużyła na to, jaki jest jej syn, że ona go nie akceptuje, że go nie kocha. No i oboje musiałem uspokajać, mediować. No, w końcu też jak wróciłem, to udało się to jakoś pogodzić. No i mama stopniowo w ciągu następnych miesięcy, kiedy mijał jej szok związany zarówno z śmiercią taty, jak i
informacją o tym, że jej syn jest gejem, chociaż niby wiedziała to już wcześniej, się oswajała i to wszystko coraz bardziej osiadało, okrzepło w rzeczywistości. Jak już wszystko było jasne, to nam to troszeczkę tak wody odeszły i tak dalej, z tonu spuściliśmy we trójkę, ale na pewno właśnie już w tym momencie, kiedy wiadomo było, kiedy Szymon się tak otworzył przede mną i przed Agatą, to myśmy mu cały czas głowę truły, żeby porozmawiał z ojcem. Bo on po prostu tego przez tyle lat nie robił. Jak już był chyba 2 lata jakby w związku, już drugim i zamieszkali razem i jakby już były tak naprawdę absurdalne sytuacje, że mnie mój ojciec przychodził odwiedzić brata, a tam nie ma brata, tylko jakiś inny mężczyzna. Albo jechał samochodem i widział, że ktoś stoi na balkonie i dzwonił do brata, gdzie ty jesteś? Widzę, że ktoś jest na balkonie w szlafroku. Partner Szymona stał na balkonie, a mój mąż przechodził dołem i tam coś, jakieś machnięcie ręką, a później się zorientował, że to nie Szymon, tak? Tylko to ktoś inny w ogóle, co za facet. Mój ojciec mnie podpytywał, a wiesz, kto to jest ten chłopak? Boże, no wiem, no ale nie wiem, co ci powiedzieć. Zadzwoń do swojego syna i się go zapytaj. No, nie mogę mówić w jego imieniu. Najważniejsza chyba rozmowa z moją mamą. O tym właśnie, żeby coś zrobić, żeby on w końcu się wygadał, żeby w końcu porozmawiał z tatą. Bo to po prostu jest nie do zniesienia. Jakby taki ciężar świąt, czy ciężar sytuacji, w których się po prostu znajdujesz ze swoim rodzicem, czy ona ze swoim tam mężem, no. A tyle lat to w sobie gniótł i na pewno bardzo źle się z tym czuł, bardzo. Bo trochę tak jakby oszukiwał. Może on tak nie myśli, tak? Ale tak trochę nie mówię prawdy, czyli tak trochę oszukuję. Byłem już w tym związku dosyć długo, już mieszkaliśmy razem, a ja cały czas przed ojcem jakieś takie uniki robiłem i się szykowałem do tego i wymyślałem, jak ja to zrobię, co ja zrobię, że przygotuję, nie wiem, jakieś przyjęcie, kurde, mu zrobię, nie wiem, jebal w ogóle i już to musi być takie szczególne, że chcę to jakoś tak przeprowadzić, a wyszło po prostu zupełnie spontanicznie, bez żadnego przygotowania, bez żadnych ułożonych przemów, które sobie układałem w głowie, ale w ogóle nic z tego nie wyszło, po prostu powiedziałem mu gdzieś tam w przelocie, w jakiejś sytuacji bez znaczenia i jego reakcja mnie po prostu wstrząsnęła w ogóle do łez, chyba dosłownie, bo on po prostu powiedział, że oczywiście to nie jest jakby spełnienie jego marzeń taka sytuacja, ale że to jest moje życie i moje wybory, też padła ta formułka, ale jednak z jakimś takim innym już ciężarem, który... A jak usłyszałem, że od niego, że właściwie to jego rola na tym świecie jest taka, żeby mnie i moją młodszą siostrę wspierać, no to naprawdę mnie już to rozwaliło zupełnie. Kompletnie się nie spodziewałem takiego obrotu spraw. Po moim ojcu, z którym wcześniej, wydaje mi się, nie miałem jakichś takiej intymnej bliskości, no jakby w sensie takiej głębokiej, emocjonalnej więzi, tak? Tak jak z mamą. Tyle lat takiej tajemnicy między nami było i nagle po tym wszystkim zrozumiałam, że właściwie to ja nic o swoim dziecku nie wiem. Ten dzień, kiedy ona mi to powiedziała, to był dla mnie chyba najgorszy dzień, dlatego że ona sobie poszła, a ja zostałam całkiem sama, bez męża, bez syna, w 4 ścianach, no i przez tydzień po prostu równo ryczałam.
To tak, no tylko tyle co do pracy. Poszłam w pracy, jakoś przestałam myśleć, bo zawsze w pracy dużo zajęć, więc chociaż też myślałam o tym w pracy, ale jakby nie można się skupić na jakimś swoim życiu prywatnym, tylko trzeba się zająć pracą. Ale jak przychodziłam do domu, no to po prostu od tej godziny 5 czy 6 do 1, 2 w nocy ja siedziałam w internecie i szukałam informacji i to przez łzy. Dużo informacji dobrych się dowiedziałam, co mi w ogóle nie przychodziło do głowy. Ta wiedza, że człowiek się z tym rodzi, że to jest niezmienne, że ja nie mam na to wpływu i że to nie jest moja wina. No bo oczywiście analizowałam całe życie od urodzenia. No, może ją za dużo w spodnie ubierałam na przykład, albo że może za mało wózeczków jej kupowałam do zabawy, czy lalek. To tak trwało chyba, myślę, miesiąc czasu, zanim ja się oswoiłam z myślą. A mimo to, mimo że już coś tam wiedziałam, zdecydowałam się pójść do psychologa. Jedyna osoba, z którą się wtedy podzieliłam z zewnątrz, poza rodziny, to była pani doktor psychiatra, z którą pracowałam, z którą byłam zaprzyjaźniona. No niesamowicie wtedy ryczałam, dosłownie wyłam. Szłyśmy sobie. Natomiast ona mówi, pani magister, co pani się wygłupia? Mówi, przecież jakby pani się urodziło dziecko chore, czy kalekie, czy jakiś niedorozwinięty głęboko, co pani się wygłupia? Przecież to są ludzie, którzy sobie świetnie radzą, dobrze się wspierają. W ten sposób mnie ostro dosyć potraktowała. No poczułam się rzeczywiście mamą lesbijki, ale poczułam się ta gorsza. To, co w internecie czytałam dobrego, tak samo dużą ilość przeczytałam informacji bardzo złych. Że jest homofobia, że jest takie złe nastawienie, że obrażają ludzie moją córkę i mnie automatycznie też. Już się o tym dowiedziałam, że poniżają ją, obrażają, nie szanują ją i wszystkich innych homoseksualistów. Ja się nie mogłam z tym pogodzić, że moje dziecko było dobre. Przysłuchiwałam się, takie skrzywienie miałam, że w autobusie nadsłuchiwałam, bo ktoś coś powiedział. I to wszystko nagle mnie dotykało. W autobusie jest około 100 ludzi i się wywiąże może jakaś rozmowa, może ktoś mnie opluje albo uderzy. No, człowiek siedzi cicho. W tym czasie na Powiślu został pobity jakiś chłopak właśnie z powodu tego, że był homoseksualistą. A ponieważ mój syn często wchodził w tych okolicach, to się bardzo denerwowałam. I w ogóle bałam się o niego, bo wiedziałam, że zostanie odrzucony przez społeczeństwo. To był taki strach, który gdzieś tam w tyle głowy był. Siostra z partnerką planowała wyjazd zarówno z powodów ekonomicznych, jak i z powodów takich, że no, jest potencjalnie w grupie jest potencjalnie w tej grupie, która jest narażona na dużą stygmatyzację społeczną, nie? Więc no, obawiając się też, że tak powiem, w ogóle środowiska tego kraju. Ja się w Polsce czuję bardzo dobrze, tak? I oczywiście w Hiszpanii było dużo, no prawnie jest nieporównywalnie tak niż w Polsce. Akceptacja też jest duża, ale ja mam to szczęście, że w Polsce też poza taką, nie wiem, dyskryminacją prawną, to nie spotyka mnie dużo innego rodzaju dyskryminacji. I tu są moi przyjaciele, tu jest moja rodzina, którą poszerzyłem teraz i dużo rzeczy, których mnie trzyma tutaj właśnie w tym kraju.
babcia wiadomość o homoseksualnej orientacji swojej wnuczki trawiła bardzo głęboko. Była oburzona i była taka zdezorientowana. Jej wierzenia, jej tradycja rodzinna i to, jak została wychowana, nie dało żadnej wiedzy, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Zamknęła się na wszelaką wiedzę i nie chciała przez jakiś czas w ogóle ze mną rozmawiać. Ale postąpiłam podobnie, jak nauczyła mnie moja córka. Dałam jej czas. Bo ona też potrzebowała czasu, żeby móc o tym rozmawiać i dowiadywać się więcej. Po pewnym czasie sama zaczęła podpytywać i uspokoiłam ją. Uspokoiłam ją na tyle, że widziałam, że chce zrozumieć, że już jest ta tolerancja. Ale na bazie tego wszystkiego była miłość. Z 4 z aktów wiary jest akt miłości, który często sobie powtarzam właśnie, że Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. I to dobro to dla mnie jest właśnie ta wyrozumiałość. Mama obawiała się swoich teściów, których uważała za osoby takie, no, powiedzmy, bardziej konserwatywne w poglądach. I trochę obawiała się ich reakcji. Tutaj no, parę miesięcy, z tego co pamiętam, trzeba było... Chciała poczekać z taką informacją, długo się wahała, czy w ogóle Leszek powinien o tym mówić. Najpierw w Bolesławcu w Brygadzie Rakiet Operacyjno-Taktycznych, następnie w Żaganiu 11 Dywizji Pancernej, po czym w 4 Dywizji Zmechanizowanej i tak upłynęło 20 lat w służbie liniowej. Mnie to wszystko jedno było tak naprawdę, ale gdzieś tam stwierdziłem, dobra, nie będę dziadka niepokoił. Dziadek miał 70 parę lat i tak pomyślałem, zmarła babcia moja rok wcześniej, że po co mam jeszcze jakoś tak niepotrzebne jakieś tam nerwy wprowadzać dla dziadka, bo może nie zrozumie. Jest to problem natury. Natura tworzy coś, zawsze tworzy coś. I na przykład no, nasuwa mi się taki sympatyczny zresztą przykład. Generalnie rzecz biorąc, koniczynka jest trójlistna. No ale zdarza się, że natura wyprodukuje koniczynkę czterolistną. I potocznie uważamy to znalezienie takiej czterolistnej koniczynki za szczęście. No więc jeżeli natura wyprodukowała coś takiego jak gej, czy coś takiego jak lesbijka, no to tak jakby wyprodukowała czterolistną koniczynkę. W czym rzecz? W tym czasie podsuwała mi nawet fajne materiały. Przychodziła do mnie z różnymi filmami i mówiła: mamo, pooglądaj, zobacz, ciekawy film. Oglądałam ten film. Wydawało mi się, że coś robię dla niej. To było bardzo fajne, że mogłam coś robić dla niej i z otwartym umysłem przyglądałam się tym scenom w filmie, żeby porównać je jakoś z uczuciami mojej córki, żeby wejść w głąb. Ja oczywiście przeszłam wszystko to, co potem na warsztatach w Akademii Zaangażowanego Rodzica skonfrontowałam z innymi mamami. Strach, lęk, przerażenie, no, chęć wyparcia tej informacji, ale jedno nigdy mi nie przyszło do głowy, że mogę odrzucić swojego syna i że mogę przestać go kochać. Wręcz przeciwnie, ponieważ miałam taki lęk, to zaczęłam myśleć, w jaki sposób mogę go bronić. Kupiłam parę książek, czytałam. Później
na stronie KPH w Łodzi sobie przeczytałam, że zorganizowane jest spotkanie rodziców i poszłam na to spotkanie rodziców. Też z ciężkim sercem. To też nie było łatwo, żeby wejść do bramy, bo wydawało mi się, że też się wszyscy na mnie patrzą, że ja akurat idę na spotkanie rodziców gejów i lesbijek. Ale no, ze strachem, z wielkim biciem serca poszłam na to spotkanie i tam od innych mam czerpałam siłę. I tak uchyliłam tej szafy trochę. Uchyliłam i kilku takim pierwszym, najbliższym kontaktom, najbliższym osobom, z którymi miałam pierwszy kontakt zaraz po tych warsztatach, jakoś po pierwszych czy po drugich. I jak tylko była okazja, bo nie wparowywałam do kogoś, nie mówiłam, słuchaj, mój syn to gej. Tylko jak tylko była jakaś okazja, to ja po prostu mówiłam, że no wiesz, nie, mój syn nie ożeni się nigdy z dziewczyną prawdopodobnie, bo jest gejem. No ja wiem. Taka była reakcja. Kilku moich bliskich koleżanek szczególnie, taka była reakcja. Ja wiem. To ty nie wiedziałaś? Ja mówię, ja wiedziałam, ale teraz wychodzę z szafy. Czułam taką potrzebę, że jeżeli ja nie powiem najbliższej rodzinie albo swoim koleżankom, to ja w dalszym ciągu będę siedziała w szafie i będę się gryzła i będę uważała, że moje dziecko jest... będę żyła w takiej świadomości, że wszyscy będą uważali, że moje dziecko jest jakieś mniej wartościowe. Zaczęłam się kontaktować z jego znajomymi, przyjaciółmi, kuzyni, jego rówieśnicy. No, w tej chwili są bardzo za nim solidarni i kiedy my z kilkoma mamami założyłyśmy niedawno takie stowarzyszenie Akceptacja, stowarzyszenie osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, to właśnie ci młodzi kuzyni od razu się zgłosili jako członkowie założyciele w stowarzyszeniu. Nagle się okazało, że ja na tych spotkaniach z rodzicami poprzez wspólne rozmowy jestem w stanie pomóc również innym matkom i to do mnie dotarło. Zdecydowałam się na odpowiadanie na listy od rodziców, którzy piszą na stronę Rodzice, odważcie się mówić. Wydaje mi się, że pomagam. Nawet z jedną mamą mam zamiar się spotkać. Potrzebowałam pomocy innych, żeby zrozumieć, że w moim własnym domu mam wspaniałe dziecko, które tak jak inne zasługuje na miłość. Nie ma już takich oporów, żeby powiedzieć mi o czymś. Opowiada mi o swoich randkach. Ja czekam na te wiadomości. Czekam na to, co się fajnego, wspaniałego wydarzy znowu. Jakie ciekawe rzeczy ją spotykają w życiu. I to jest tak zwyczajne, naturalne, to jest tak fajne, że możemy się tym dzielić. Ta przemiana sprawiła, że ta dawna osoba, którą byłam, już nie wróci. Ja teraz idę do przodu. Jestem gotowa na głębszą współpracę z własną córką. Jestem otwarta na jej pomysły. Ja chcę poznać jej przyjaciółkę. Ja chcę uczestniczyć w tym życiu. To jest takie fajne, że jest takie zwyczajne i naprawdę czuję się jakby coś, co zasłaniało mi oczy, jakby po prostu rozpłynęło się. My żeśmy obchodzili niedawno z mężem 50-lecie małżeństwa, a Piotruś obchodził 28-lecie swojego związku z Bimanem. Także dla mnie to jest najważniejsze, że to jest stały związek, który daje im stabilizację. No i przez to, że nie jest w Polsce, jest poza granicami, tam gdzie są przyjęte małżeństwa partnerskie, to
od 2 lat jest to małżeństwo partnerskie. Zabierała jeszcze część rzeczy z domu swoich osobistych, pakowała się i nagle stojąc przy samochodzie mówi: wiesz, mama, ja jestem teraz szczęśliwa. No i to były łzy już szczęścia oczywiście, ale ryczałam też, bo to jest przyjemnie coś takiego usłyszeć. Trzeba to przeżyć. Trzeba to przeżyć, ale w sumie trzeba to zaakceptować. A zaakceptować to jest zupełnie co innego niż tolerować. Myślę, że nie wymagajmy za wiele. Niech ludzie tolerują, niech przynajmniej nie zwracają uwagi, bo akceptacja wymaga wielkiego wysiłku.